Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś cotygodniowy geopolityczny raport z Andrew Michtą. Za chwilę połączę się z moim gościem, który ostatnio, kiedy łączyłem się, był w Oslo. Ja byłem w Warszawie. Dzisiaj oba jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Jestem na południu, na Florydzie, a Andrew Michta jest w Waszyngtonie. Zaraz się z nim połączę, ale najpierw, jak zawsze, chciałem bardzo podziękować wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program istnieje, również dzięki Państwu te rozmowy cotygodniowe mogę prowadzić. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Zachęcam też do subskrybowania Układu Otwartego. Możecie Państwo wcisnąć ten guziczek w prawym dolnym rogu i wtedy będziecie otrzymywać wszystkie informacje o moim programie. Zachęcam też do komentowania. To wszystko również dobrze pozycjonuje program na YouTubie, dzięki temu jest lepiej prezentowany. Koniec zapowiedzi, już łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Andrew Michta, dzień dobry. Dzień dobry, Igor. Dzień dobry Państwu. Andrew, zaczniemy od smutnej bardzo i dramatycznej informacji o tym, co wydarzyło się chyba też w tym dniu, kiedy ty przyleciałeś do Waszyngtonu, czyli o katastrofie samolotu, który zderzył się z helikopterem. Nikt nie przeżył, to się zdarzyło, jak rozumiem, w samym centrum Waszyngtonu. Co w ogóle się mówi w mieście na ten temat? No bo wiemy, oczywiście znamy fakty, wiemy, że nikt nie przeżył, ale to szokująca informacja, że w centrum najważniejszego miasta na świecie dochodzi do takiej tragedii nad rzeką Potomac. Ja jeszcze byłem w Ramstein, kiedy to się stało. Wiesz, ja dopiero przyleciałem wczoraj w nocy z powrotem. Ogromna tragedia. Zresztą w czasie konferencji też była prośba o uczczenie minutą ciszy tych wszystkich, którzy zginęli, wiesz. I to było no naprawdę takie poczucie, że stało się coś okropnego tutaj, wiesz. W tej chwili wszystko to jest badane. Znaleziono czarną skrzynkę, która była w Potomacu. Zresztą ten sam obszar, wiesz, bo to się stało przy lotnisku Reagana, to znaczy to jest takie naprawdę trochę lokalne lotnisko w tym sensie, że obsługuje głównie loty wewnątrz Stanów Zjednoczonych i dużo samolotów, które tam wlatuje, są często mniejszymi samolotami. Ten, który się rozbił, to był również taki regional jet, jak my to nazywamy, więc zaraz przyszły wspomnienia poprzedniej takiej wielkiej katastrofy, kiedy samolot po prostu nie mógł się wzbić z powodu oblodzenia i też rozbił się. Natomiast wiesz, no ja nie chcę w tej chwili wyciągać jakichkolwiek wniosków z tego. No to jest ogromna tragedia dla wszystkich, dla wojskowych i dla cywilnych, dlatego że tu mówimy o wojskowym helikopterze i o cywilnym samolocie. No to będzie do końca zbadane, co było tego powodem. Ruch nad Potomaciem, kiedy patrzysz na ścieżkę podchodzenia, wiesz, tam jest bardzo gęsto, że tak powiem, od samolotów, od śmigłowców, masz te śmigłowce rządowe, które latają często w tym okresie, w tym obszarze. No i niestety doszło do potwornej tragedii. Ja słyszałem kawałki tych rozmów między wieżą a kontrolerów i pilotami. No wszystko wydawało się, że jest okej. To znaczy, że nie było jakiegoś specjalnego czy poczucia zagrożenia. Wszystko wyglądało bardzo normalnie. Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek okazję obejrzeć w ogóle, jak wygląda przestrzeń powietrzna nad Waszyngtonem, jeśli spojrzysz na kontrolę lotów. No tutaj jest naprawdę coś w rodzaju ruchu w samym środku miasta z mnóstwem różnego rodzaju samolotów lecących. No to straszna tragedia, wiesz, mnie jest bardzo przykro, że do tego doszło zarówno z powodu cywilnych strat, jak i wojskowych. Zorientujemy się, co się stało, ale dziękuję, że o to zapytałeś. Wiesz, pojawiła się też informacja o tym, że poprzedniego dnia było blisko takiej sytuacji. Ja rozumiem, że to wynika to wszystko właśnie z tego bardzo, bardzo dużego ruchu i chyba tam no,
jest z tym jakiś problem. To znaczy, to jest natężenie ruchu, Igor. Ja pamiętam przed rozbudowaniem Reagana, to było takie naprawdę małe lotnisko. Zresztą jak przyjdziesz w tej chwili, to jeszcze zobaczysz ten główny budynek, który no, wcale tak imponująco nie wygląda. I tam to zostało rozbudowane chyba w latach 80., 90., o ile pamiętam. Wiesz, takie nowoczesne terminale były do tego dołożone. I podejrzewam, że również natężenie ruchu się coraz bardziej powiększyło. Pamiętaj, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili podróżowanie samolotem to jest bardzo tania propozycja, jeśli chodzi o zwłaszcza loty wewnątrz kraju. Od deregulacji stało się rzeczywiście środkiem poruszania się ludzi, a biorąc pod uwagę obszary, my zresztą nie mamy kolei tak jak mają to Europejczycy, więc samolot jest naprawdę tym środkiem lokomocji, biorąc pod uwagę rozmiar państwa i odległości. Więc znaczy większość coraz bardziej tego, zwłaszcza międzynarodowego ruchu, odbywa się z Dallas. To jest w północnej Virginii, jest bardzo duże lotnisko, które zresztą jest połączone i metrem w tej chwili do miasta. No ale nadal Reagan z powodu tego, gdzie się znajduje, pamiętasz, że kiedy wlatujesz do Reagan National Airport, no to masz metro tam i jesteś w samym, tak naprawdę prawie że w samym środku miasta, jesteś zaraz nad rzeką. Wiesz, więc no nadal jest bardzo popularny. Ja nie wiem, na ile jest kredybilne to, że niemal doszło do zderzenia powietrznego, czy nie. No są różne raporty dzień przedtem. No, ale przy takim natężeniu ruchu nie zdziwiło mnie, gdyby do tego doszło, bo ja sam kiedyś doświadczyłem, ale to było na Air Canada ileś tam lat temu, kiedy była awaria samolotu, wiesz, w którym byłem. No i rzeczywiście takich rzeczy się nie da po prostu na 100% odkręcić, po prostu zablokować. Straszna tragedia. To tyle, co mam do powiedzenia. Wiem, że ty właściwie nie wysiadasz z samolotów, bo ilekroć z tobą się łączę, to jesteś gdzieś indziej. Niedawno widzieliśmy się w Warszawie, potem rozmawialiśmy sobie, kiedy byłeś w Oslo. Zanim między jednym a drugim naszą rozmową byłeś już w międzyczasie w Ramstein, w tej bazie amerykańskiej w Niemczech i chciałbym cię poprosić, żebyś powiedział, co tam się działo, bo jak wiem, była tam spora konferencja, częściowo, rozumiem, niejawna, z wysokimi urzędnikami, z wysokimi oficerami Paktu Północnoatlantyckiego. Powiedz, czy tam padło coś istotnego, coś nowego, czy dowiedziałeś się czegoś, czego do tej pory nie wiedziałeś, albo co zmieniło twój jakoś punkt widzenia na to, co się dzieje na świecie dzisiaj? To znaczy, to jest doroczna konferencja, którą organizuje główny dowodzący europejskiego dowództwa i również jednocześnie najwyższy dowódca sojuszu, czyli generał Cavoli Secure. I to jest któraś już z kolejnych, w której ja brałem udział i byłem na panelach. To się nazywa Europejska European Security Conference and Workshops. Sprowadza to tak naprawdę większość szefów sztabu wszystkich armii natowskich, do tego partnerskich. Dużo również ludzi z obszaru analitycznego, również z sojuszu, cywilnych, wojskowych, również cywilnych z Pentagonu. W tym roku był również sekretarz generalny Rutte, który dał również keynote. Wiesz, no nie wchodząc w detale, bo oczywiście nie możemy o tym rozmawiać, ale chciałem ci dać jedno wrażenie bardzo istotne. Ja mam wrażenie, że jest poczucie, zwłaszcza wśród wojskowych, ale również wśród cywilnych przywódców w tej chwili sojuszu, że zagrożenie jest naprawdę poważne. To znaczy, że to, co robią Rosjanie i wiesz, jeśli chodzi o podwodne kable, o podwodną infrastrukturę, to, co robią Rosjanie, jeśli chodzi o operacje informacyjne, wiesz, no to naprawdę wymaga od sojuszu skoncentrowania się, stworzenia zdolności wojskowych, które rzeczywiście wypełnią te nasze plany regionalne, które mamy. Więc bardzo pożyteczna, bardzo ciekawa rozmowa. Ja tam byłem właściwie przez 5 dni, bo najpierw sama konferencja są 2 dni, ale przed tym był szereg takich workshops. Więc wróciłem wczoraj w nocy dopiero. Czy nie obawiasz się, że z powodu zmiany podejścia Stanów Zjednoczonych, między innymi do tych międzynarodowych organizacji, że NATO nie będzie raczej rosło w siłę, tylko będzie się powoli osłabiać jako organizacja? Czy to te obawy, które były przed rozpoczęciem prezydentury Donalda Trumpa, dalej jakby są aktualne?
Czy twoim zdaniem nie grozi nam to? Ja bym powiedział wprost przeciwnie, paradoksalnie, wiesz, to znaczy z jednej strony, jak sobie doskonale zdajesz z tego sprawę, bardzo dużo europejskich przywódców, wiesz, nadal wygłasza różnego rodzaju obawy, albo czy to prywatnie, czy otwarcie. Natomiast to, że ja uważam, prezydent Trump bardzo mocno będzie przyciskał na wypełnienie zobowiązań wojskowych, czyli wydania pieniędzy, stworzenia zdolności bojowych, to jest tak naprawdę dobre dla sojuszu, Igor, bo przypomnę ci, że kiedy był pierwszy raz prezydentem i też wszyscy byli bardzo zaniepokojeni tym tonem i w jaki sposób to było, wiesz, mówione, ale to, że Donald Trump mówił wtedy czy Niemcom, czy innym państwom you don't pay, prawda, to doprowadziło jednak do pewnej mobilizacji wewnątrz sojuszu, gdzie zaczęli wydawać pieniądze. Już poprzedni sekretarz generalny też mówił o tym. I w tej chwili to, co Mark Rutte też mówił w swoim wystąpieniu, no to jest jednak, nie ma, że tak powiem, już omijania tych spraw. Zresztą od lat piszę o tym, że wiesz, to, że Europa, która jest tak bogata, która ma takie zasoby ludzkie, tyle pieniędzy, technologie, tego wszystkiego, w porównaniu do tego Rosja, no jest, nawet jeśli spojrzysz na sam wymiar dochodu, prawda, i gospodarki, i że Europa nie jest w stanie stworzyć trzonu, wiesz, sił zbrojnych sojuszu, no, do konwencjonalnych, to dla mnie to jest no, nie do przyjęcia. Więc będzie na pewno w mojej ocenie bardziej taka brutalna, czasami bezpośrednia, nie wiem jak powiedzieć, direct, taka, wiesz, taka bez owijania w bawełnę, jak to się mówi, nie? Będzie tego rodzaju rozmowa, ale myślę, że w końcowej analizie, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że sojusz jest naprawdę najlepszym dealem, jaki ma Europa, jeśli chodzi o obronność. Jest również bardzo dobrym dealem dla Stanów Zjednoczonych, bo to jest jednak multiplikator siły amerykańskiej. To są sojusze, to jest możliwość operowania, wiesz, z baz europejskich, czy to w kierunku Bliskiego Wschodu, czy to w innych kierunkach. No i w tej chwili coraz bardziej ważnym elementem tego wszystkiego będzie to, co się dzieje na tak zwanej wysokiej północy, czyli to, co się będzie dziać z Arktyką. Tam będzie bardzo ostra konkurencja w mojej ocenie z Chińczykami, Rosjanami, no i oczywiście tu chodzi również o bezpieczeństwo i Europy, i Stanów Zjednoczonych. Więc no tak, będzie pewnie więcej zgrzytów, będzie bardziej bezpośrednia rozmowa. Co tego nie mam żadnych tutaj wątpliwości, ale jeżeli sojusznicy wezmą poważnie, jak bardzo trudna się robi sytuacja międzynarodowa i zrobią to, do czego się zobowiązywali. Bo Igor, pamiętaj, w Wilnie każde państwo podpisało, każdy przywódca państwa sojuszu podpisał plany regionalne, przyjął plany regionalne. No więc one mają te zdolności wojskowe do tego dołączone. Czyli to jest zobowiązanie polityczne i to zobowiązanie powinno być wypełnione, a jeżeli tych zobowiązań się nie wypełnia, no to nie jesteś wtedy poważnym sojusznikiem, no tak to powiem. Powiedz mi, czy w Niemczech, tam gdzie byłeś, jakby inni partnerzy, zwłaszcza europejscy, silnie wyrażali swoje obawy związane no właśnie z tym, o czym ja mówiłem, bo jak ja tu rozmawiam z ludźmi, jestem od wczoraj na Florydzie, no to tutaj jakby sprawy bezpieczeństwa i tak dalej są bardzo, bardzo daleko. Tutaj dużo się mówi o imigracji, nie? O tym tu jakoś dosyć masowo, bardzo szybko następują aresztowania nielegalnych imigrantów. Bardzo to ciekawe, ale to wątek na osobną rozmowę. Czy tam się spotkałeś z takimi dużymi obawami europejskich partnerów? Wiesz, Europa ma w tej chwili tak naprawdę, ja to nazywam zregionalizowaną optykę bezpieczeństwa. I to jest jeden z największych problemów, z którymi się musimy zmierzyć w sensie politycznym. Zobacz, Igor, ja teraz byłem w Oslo, w Wilnie byłem przedtem, potem w Warszawie. Czy jeżeli jesteś w Tallinie, czy w Wilnie, czy w Helsinkach, czy w Warszawie, to poczucie zagrożenia rosyjskiego jest bardzo ostre. I tutaj, wiesz, nikt sobie nie udaje, że to nie jest ogromny problem. Zaczyna się to zmieniać, jak się ruszasz na mapie w kierunku zachodnim. Jesteś w Berlinie, już jest inna rozmowa. Niemcy mają państwa buforowe, że tak powiem. Na wschód poczucie zagrożenia już jest trochę mniejsze. O wiele ważniejsza jest rozmowa wtedy o sprawach ekonomicznych i gospodarczych. A jestem w Paryżu, to dużo słyszę z kolei o Morzu Śródziemnomorskim, wiesz, o Afryce, tam gdzie Francuzi tradycyjnie projektują siłę.
Zresztą Francuzi nie inwestują tak na przykład w marynarkę, jak powinni inwestować. Nie inwestują tyle, co powinni w mojej ocenie w siły zdolne do walki w konwencjonalnym otoczeniu. Wiesz, no, jak już dojdziesz do Portugalii, no to właściwie nie wiem, jaka może być rozmowa, jeśli chodzi o zagrożenie poza migracją, prawda? Więc to jest podstawowy problem sojuszu. To znaczy, że my mamy taką regionalizację co do poczucia zagrożenia i z tego się biorą różne apetyty na podejmowanie ryzyka. Więc wiesz, Litwini właśnie ogłosili, pójdą do 5% GDP, Polska, prawda, robi to samo. No Finowie nie odpuszczają. Usłyszałem bardzo ciekawe takie przysłowie fińskie w czasie tej wizyty, że Rosjanina można usmażyć w maśle, ale nadal jest Rosjaninem i tak samo smakuje. Podobno to jest takie fińskie powiedzenie. Czyli żartując o tym, mówiąc, że oni doskonale sobie zdają sprawę, czym jest Rosja dla bezpieczeństwa ich kraju. Tak jak powiedziałem, tutaj, gdzie jestem na południu Stanów, na Florydzie, mówi się bardzo dużo o emigracji, ale też o emigracji mówi się bardzo dużo w Niemczech, skąd przyjechałeś. Bundestag zmienił regulacje dotyczące migrantów, bardzo zaostrzył prawo. No i stało się to, co jakby zszokowało bardzo wielu obserwatorów w Europie, że, chciałem powiedzieć, rządząca CDU, a CDU jeszcze nie rządzi, ale prawdopodobnie będzie rządzić, ale główna partia opozycyjna CDU zagłosowała razem z AfD. To jakby taki przełom polityczny, nie znaczy to pewnie jeszcze, że może dojść do jakiejś współpracy, niemniej Niemcy, ten kraj, który przyjmował imigrantów z otwartymi rękoma, gdzie wszędzie wisiały transparenty Refugee Welcome 10 lat temu. No dzisiaj to, zwłaszcza w kontekście wyborów, które będą tam bardzo niedługo, dochodzi do podobnego zwrotu jak w Stanach Zjednoczonych. Może nie aż tak radykalnego, ale jednak. No tak, wiesz, ja akurat, Igor, jeżeli już mówimy o imigracji, mój ostatni okres, kiedy pracowałem jeszcze dla Departamentu Obrony i przyjechałem żeby zostać dziekanem Centrum Marshalla, to akurat był 2016 rok, to było zaraz, wiesz, jak się ta fala robiła, 2015-16, kiedy pani kanclerz Merkel mówiła, wir schaffen das, prawda, otwarte ramiona, przyjeżdżajcie. I ja nawet tak trochę anegdotycznie pamiętam rozmowy z merem Garmisch wtedy, kiedy po przyjeździe tam robiłem różne takie office calls, jak my to mówimy, jestem tutaj częścią leadershipu Centrum Marshalla, więc się przedstawiałem, tam różne takie rozmowy. Pamiętam rozmowę z merem Garmisch, która po takich, wiesz, oficjalnych tam uprzejmościach natychmiast wskoczyła na temat imigracji, dlatego że o ile pamiętam, były 2 stare hotele amerykańskie wojskowe, które były jeszcze w Garmisch i rząd federalny tam nagle zaczął wysyłać tych imigrantów, więc dla małego miasteczka jak Garmisch-Partenkirchen nagle staje się, wiesz, masz napływ młodych mężczyzn, oni chyba byli głównie z Somalii, o ile pamiętam wtedy, w każdym razie Afrykańczycy, no i różnego rodzaju natychmiast spięcia, które się zaczęły robić i między lokalną populacją. Ja uważam, że imigracja jest czymś, co tak jak w Stanach Zjednoczonych, no my oficjalnie mówimy, że mamy 12 milionów nielegalnych ludzi w Stanach. Ja podejrzewam, że to jest 2 razy tyle, tak naprawdę. Bo ja o tych 11 milionach to już od ładnych paru lat słyszę, wiesz, i ciągle 11 milionów, a kiedy spojrzysz na te karawany, które przechodziły, wiesz, wchodziły w Teksas i w inne stany, no to tutaj jest ogromny problem. W Europie jest jeszcze o tyle większy problem, że o ile w Stanach Zjednoczonych jest pewien model akulturacji ludzi jednak, dlatego że historia tego państwa w sumie zaczyna się od tej kultury osadniczej, ale później imigranci napływają do tej kultury i w jakiś sposób, prawda, się w nią włączają. W tej chwili trochę mniej, dlatego że nacisk ze strony elit na akulturację się bardzo pomniejszył w okresie tego, wiesz, multikulti podejścia do różnego rodzaju czy etnicznych, czy kulturowych społeczności. Natomiast Europa tego tak naprawdę nie ma, Igor. I druga rzecz, rozmawiałem niedawno z przyjacielem, który jest tutaj w jednym z think tanków, on się zajmuje migracją. On mówi, są rzeczy, o których trudno jest mówić, to znaczy, że bardzo często mówisz o próbie integrowania ludzi nie tylko innej wiary, kultury, wyznania, wiesz, tego rodzaju rzeczy, ale naprawdę pochodzących ze społeczeństw z różnego rodzaju poziomem rozwoju.
I on użył takiego wyrażenia, wiesz, my staramy się w postmodernistyczne społeczeństwo wbudować ludzi, którzy wychodzą z przedmodernistycznego społeczeństwa i to tworzy bardzo dużo napięć i bardzo dużo problemów. Ja ci dam przykład. Stany Zjednoczone wzięły dosyć dużo uchodźców z Afganistanu. No, kiedy ja byłem w Afganistanie ostatni raz, to był 2013, o ile pamiętam, no to w wielu wypadkach, zwłaszcza jeśli wyjechałeś poza Kabul, ja byłem w Helmand wtedy, no to widzisz społeczność, której podejrzewam, nie jesteś w stanie połączyć się w sensie myślenia, jak funkcjonują relacje między kobietami i mężczyznami, w ogóle poziom, analfabetyzm bardzo dużo tych ludzi, wiesz, więc tu jest jeszcze jeden problem, o którym trudno się rozmawia, zwłaszcza wśród demokratycznego Zachodu, no bo to są takie politycznie niepoprawne tematy. W jaki sposób robić obywateli, współobywateli z ludzi, którzy jednak pochodzą z zupełnie innego obszaru, jeśli chodzi o ich doświadczenie. I teraz, wiesz, w Europie masz taki problem, że przy braku, ja zresztą widziałem, czy w Sztokholmie, czy w Berlinie, jak byłem, przy braku właśnie jakiejś tradycji, akulturacji ludzi, tworzą się zawieszone społeczności, Igor, tak naprawdę. Czyli tworzą się społeczności, które żyją obok siebie. I wiesz, i to zaczyna tworzyć bardzo silny problem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta spójność narodowa jest do utrzymania. Ja uważam, że w Europie nie będzie większego problemu, idąc do przodu, niż problem imigracji, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. A on już jest, to jest problem realny, czego niemieckie wybory i ta decyzja teraz, tak, to zaostrzanie prawa imigracyjnego, to wprowadzanie kontroli na granic Schengen. No jesteśmy przecież bardzo blisko tego, żeby tak naprawdę Niemcy prawie wyszły z Schengen. Tak? To jest dla Polski na przykład bardzo, bardzo poważnym problemem. Więc widać, że presja społeczna jest ogromna, skoro największa niemiecka partia opozycyjna, która na dzisiaj, rozmawiamy ostatniego dnia stycznia o poranku amerykańskiego czasu, ma szansę wygrać te wybory. No i ta partia decyduje się na coś, na co nikt do tej pory w niemieckiej polityce się nie zdecydował, czyli na głosowanie wspólnie z AfD i tak naprawdę głosowanie tego, co AfD chciałoby przegłosować. To jest znak tego, jak zmienia się dzisiaj Europa, podobnie jak zmienia się Ameryka. AfD wyrosła w mojej ocenie głównie na sprawie imigracji. Znaczy jeszcze mają kilka spraw w agendzie, ale Alice Weigel, pamiętam wywiad taki z nią, kiedy ona zupełnie otwarcie mówiła, że nie tylko, że interesy Niemiec nie zawsze się muszą pokładać z interesami innych państw europejskich, ale że nawet się nie pokładają również z interesami Stanów Zjednoczonych. A kwestia imigracji, czyli kwestia utrzymania nadal społeczności państwa narodowego tak naprawdę, tutaj się ściera z tym, co przez ostatnie 2 dekady coraz bardziej było narracją elit europejskich, czyli tworzenie państwa takiego sfederalizowanego de facto, przynajmniej scentralizowanego i mówienie w kategoriach Europy, a nie w kategorii Niemiec, Polski czy Francji. Wiesz, jeszcze jedna rzecz, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ilekroć jestem właśnie w tych nowych członkach Unii Europejskiej, czyli w Polsce, kraje bałtyckie, wiesz, to są nadal jednak społeczności w dużym stopniu narodowe, homogeniczne, wiesz, i ten element imigrantów, którzy to w Polsce również są oczywiście, to widzisz też na co dzień, ten problem nie istnieje do takiego samego stopnia, jak istnieje w Europie Zachodniej. I w związku z tym ta kohezja społeczna i poczucie takiej współodpowiedzialności za siebie. Wiesz, jedną rzecz, którą myśmy zapomnieli, bo przez 30 lat myśmy ciągle mówili w kategoriach instytucji, wiesz, tak zwana Democratic Peace Theory na amerykańskich uniwersytetach dosyć dużo sobie nabrała sił. Natomiast bardzo rzadko mówiliśmy o tym, że demokracje naprawdę, żeby się wytworzyły, potrzebują jednak podłoża narodowego. One potrzebują poczucia większego przynależenia do takiej rozciągniętej rodziny, prawda? I że wtedy, ponieważ ty się czujesz członkiem tego, przyjmujesz na siebie jakieś ograniczenia własnej wolności w imię tego, żeby również dać wolność tym innym ludziom. W momencie, kiedy te społeczeństwa zaczynają się rozsypywać i stają się tak naprawdę zawieszonymi społecznościami obok siebie, coraz trudniej jest utrzymać tego rodzaju właśnie liberalny współodpowiedzialność za samego siebie. No i to, co AfD robi, Igor, słuchaj, ja będzie bardzo ciekaw będę
patrząc na te wybory. Zresztą powiedziałem koleżance z Niemiec tutaj, kiedy byłem teraz w Berlinie. Wiesz, najważniejsze to jest to, tak jak było z Donaldem Trumpem w czasie tej ostatnich wyborów. Ludzie bardzo często nie mówią badający, na kogo będą głosować, jeżeli ta osoba nie jest osobą popularną. Więc ja uważam, że bardzo możliwe, że AfD jest jednak niedoceniana w tych wszelkiego rodzaju polling data, a natomiast CDU może być przeceniane, czy SPD może być przeceniane. I dopiero tak jak było z Donaldem Trumpem w czasie tych poprzednich wyborów, ja sądziłem, że on wygra, ale nie sądziłem, że on wygra do takiego stopnia, w jaki wygrał, dlatego że bardzo często ludzie po prostu prawdopodobnie mówili tym badaczom, słuchaj, że nie będą na niego głosować, tylko na kogoś innego. W momencie, kiedy zaciągnęli kotarę, prawda, przy wyborach, zagłosowali na niego. Więc ciekaw jestem, jak będzie wyglądać krajobraz w Niemczech po 23 lutego. No i do tego czasu tak naprawdę Niemcy nie mają rządu. No one są pewnego rodzaju rozłożeniu od środka. Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. AfD jest bardzo ciekawym zjawiskiem, no też bardzo niepokojącym zjawiskiem. Tam jest bardzo wiele takich trendów, które budzą obawy, mogą budzić obawy. No a co ciekawe, jeden z najpotężniejszych ludzi dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, Elon Musk, wprost popiera AfD i to tak manifestacyjnie. No bardzo ciekawe, co się będzie działo. Ale to co się dzieje w Stanach, to co się dzieje w Niemczech, to też jest echo tego, co dzieje się w Stanach, a to nie jedyne echo, bo jak wiecie państwo, w ostatnich dniach także pojawiają się coraz częstsze głosy, że Europejski Zielony Ład należy złagodzić, zmienić po to, żeby Europa mogła być bardziej innowacyjna, żeby miała, znaczy już teraz Zielony Ład nie służy temu, żeby była Europa innowacyjna, tylko trzeba go zredukować te radykalne ceny po to, żeby energia mogła być tańsza i żeby mogło to spowodować, pozwolić Europie być bardziej innowacyjną. No tutaj jest, jak wiemy, duża przepaść między Europą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o innowacyjność, nowe technologie. No i ten zwrot, którego dokonuje właśnie w tych dniach Donald Trump, również zaczyna się dokonywać w Unii Europejskiej. I czy twoim zdaniem to jest efekt, tak jak tutaj sugeruje portal w Zielonej Strefie, polski portal, to jest efekt Trumpa? Podejrzewam, że no trochę tutaj musi odgrywać rolę to, że nowy prezydent amerykański ogłasza zakończenie naszego Zielonego Ładu, powrót do oleju, gazu. Ogłasza też w pierwszym przemówieniu, że żadnych mandatów odnośnie elektrycznych samochodów. To wcale nie znaczy, że my nie będziemy mieć elektryczne samochody. Tylko on dosłownie mówił, pamiętam, jeśli chcesz sobie kupić spalinowy samochód, ok, jeśli chcesz sobie kupić elektryczny, też ok. Ale sprawa jest o wiele większa tutaj, Igor. To nie tylko chodzi o to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Problem jest taki, że Europa płaci 2 razy tyle i więcej zresztą już niż 2 razy tyle w tej chwili za energię przemysłową, niż płacą to Stany Zjednoczone. Wiesz, no jeżeli Europa pozostanie na tym kierunku, w którym była, z tym Zielonym Ładem, z tymi mandatami, wiesz, znów wczoraj, kiedy jechałem na lotnisko do Frankfurtu, pamiętam, patrzyłem na te wszystkie wiatraki i panele słoneczne, padał deszcz i było pochmurnie, więc to jest po prostu w mojej ocenie droga donikąd w tej chwili, dlatego że nawet gdyby Europa się zupełnie odcięła od jakichkolwiek kopalin, no to jest ile? 8% globalnych, wiesz, emissions tego CO2, więc stałaby się jakimś takim muzeum, do którego by przyjeżdżali wtedy Chińczycy i Amerykanie. No ale jaka przyszłość wtedy dla następnych pokoleń ludzi na tym kontynencie? Więc w mojej ocenie to od samego początku było do rewizji, dlatego że zarówno jeśli chodzi o samą technologię, możliwość składowania energii, zwłaszcza z tak zwanych odnawialnych źródeł. No ja nie wiem, co to są odnawialne źródła, możemy debatować, wiesz, jak tutaj naukowcy na to patrzą. No a najgorsze, czego nie rozumiem, to jest odcięcie się, zwłaszcza w Niemczech, od energii jądrowej. Wiesz, ja byłem jeszcze w Niemczech wtedy, kiedy oni się odcinali od rosyjskiego gazu, po tej drugiej inwazji Ukrainy. No i wierzyć mi się nie chciało, że zamknęli 3 pozostające reaktory jądrowe. Wiesz, w międzyczasie, kiedy robi się tak ogromny deficyt energetyczny, no i wtedy wracają do węgla i do innych rzeczy. A przecież jeżeli
chodzi tutaj o zeroemisyjną energię, no to jest atom, tutaj to jest prosta sprawa. I nawet nie tylko radykalne partie europejskie, francuskie czy niemieckie naciskają na to, żeby odejść od tego Zielonego Ładu, ale przecież chyba tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że polski premier, będąc w Norwegii, tym najbardziej zielonym kraju z zielonych, dbającym niezwykle o przyrodę, ale czerpiącym swoje bogactwo właśnie z paliw kopalnych. Więc ten trend jest coraz silniejszy, no i pewnie zostanie to prawo mocno jakby odwrócone, czy wróci Europa do tego, co była. I to jest dobry moment, żeby przejść właśnie do tego, do czego niektóre państwa Europy chcą wrócić, co jest już bardzo niepokojące, bo pojawiły się informacje, że Niemcy i Węgry naciskają na to, żeby odbudować Nord Stream, żeby powrócić do handlu gazem z Rosją i postawić to jako jeden z warunków, czy jeden z argumentów w negocjacjach pokojowych z Rosją. No to by prowadziło do wzmocnienia Putina, do odbudowy jego linków rosyjsko-niemieckich. A to było coś, co z punktu widzenia polskiego byłoby czymś niezwykle groźnym. Ale na to o tym myślą właśnie Niemcy, z których też wróciłeś. Ciekaw jestem, tam w ogóle ten wątek się pojawiał. To znaczy ja nigdy nie dostawałem takich prostych odpowiedzi, kiedy pytałem, dlaczego te rury nadal leżą na Bałtyku, prawda, bo na podłodze Bałtyku. Bo dla mnie takim naprawdę symbolem już definitywnego odcięcia się od jakichkolwiek relacji z Rosją, jeśli chodzi o energię, no to byłoby po prostu porozkładanie, pozdejmowanie tych rur. Nie zdziwiłbym się, gdyby do takich negocjacji doszło, wiesz, dlatego że z punktu widzenia przemysłu niemieckiego dojście do taniej energii to jest kluczowy element tego, w jaki sposób cały system społeczny, socjalny funkcjonuje. To jest, wiesz, 40% jakiegoś dochodu narodowego, który wychodzi z eksportu. Prawie 90% wszystkiego, co Niemcy robią, dotyka jakoś handlu międzynarodowego. To jest państwo, które ma model oparty na budowaniu samochodów, nawozy sztuczne, wiesz, tego rodzaju rzeczy. To jest głównie produkcja, konkretna produkcja. No w momencie, kiedy tracisz dojście do tanich surowców, jedna noga się tego urywa, drugą nogą oczywiście jest rynek chiński. To będzie największa rozmowa między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, muszę ci powiedzieć, bo jeżeli Donald Trump pójdzie, a ja sądzę, że on pójdzie w tym kierunku, decouplingu od Chin, no to wtedy bardzo trudno państwom w Europie mówić, ale oni jednocześnie będą nadal utrzymywać relacje handlowe na takim wysokim poziomie, tylko że będą bardziej ostrożni, że będziemy robić de-risking. To może być, te relacje z Chinami będą kluczowe. A nie uważasz, że to jest coś jednak niebywałego, tak? Ta postawa niemiecka. No rozumiem, że to nie są całe Niemcy, tylko niektórzy Niemcy, ale wpływowe siły w Niemczech, które dążą do odbudowania tego stanu, który doprowadził tak naprawdę do kolejnych ataków rosyjskich, do kolejnych agresji rosyjskich. Sam wielokrotnie mówiłeś o tym, że kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, to zbudowano Nord Stream 1, kiedy zaatakowała Krym, to zbudowano Nord Stream 2 i pytałeś, czy zbudują Nord Stream 3. No właśnie, za chwilę pojawią się niemieccy politycy, którzy wprost będą o tym mówić, bo już się, skoro pisze o tym najpoważniejsza europejska gazeta, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Igor, w polityce zagranicznej nie ma czegoś takiego, co jest niewyobrażalne, prawda? I tutaj zachęcam i ciebie, i twoich słuchaczy, żeby wyobrażali sobie każdą możliwą permutację, zwłaszcza patrząc na to, jakie interesy mają poszczególne państwa. Interesy gospodarcze, interesy geopolityczne. A więc biorąc, wiesz, to, co się działo przez ten cały okres budowania systemu Nord Stream, to było de facto ze strony niemieckiej próby z jednej strony
uzyskania tych benefitów ekonomicznych, tania energia, prawda, i tak dalej, a jednocześnie stworzenia takich współzależności, które będą w jakiś sposób pozwalały zarządzać tymi relacjami z Rosją, bo Rosja będzie miała również interesy w tym, żeby nadal sprzedawać energię. I wiesz, gdyby Putin nie uderzył na Ukrainę w 2022 roku, pamiętaj, że administracja Bidena zdjęła sankcje z Nord Streamu wtedy. I wtedy Rosja byłaby głównym dostarczającym energię Europie, a Niemcy największym dystrybutorem tej energii. A wiesz, to i jednocześnie omijając państwa flankowe, w związku z tym Rosjanie w oczywisty sposób uważali, że będą w stanie wywierać nacisk na państwa flankowe, jednocześnie nie narażając na jakiś szwank dostarczania energii Niemcom i Europie Zachodniej. To się rozwaliło dlatego, że Putin zrobił coś, czego właściwie logicznie mówiąc nie powinien był zrobić, prawda? Powinien był spokojnie czekać, Europa byłaby nadal rozbrojona do takiego stopnia, jak była, poczekać, aż się zacznie gotować na Indo-Pacyfiku, że tak powiem, no i wtedy zaszantażować Europejczyków. A ta zależność, pamiętaj, Niemcy w 2014 to było jakieś 35% tylko i wyłącznie zależności od rosyjskiego gazu. Tuż przed inwazją to było dobrze powyżej 50%. Więc to są zależności, które są bardzo niebezpieczne. Ale pamiętaj również, jaką rolę w polityce niemieckiej odgrywają korporacje, duże korporacje niemieckie. Niektórzy czasami żartują, że tak naprawdę Republika Federalna Niemiec to są korporacje z administracją doklejoną do nich, że tak powiem. Ja bym tak nie przesadzał, ale wiesz, to będzie bardzo trudna rozmowa na temat tego, w jaki sposób Niemcy widzą swoją politykę energetyczną. Bo jeżeli nie chcą wracać do atomu, no to w którym kierunku to pójdzie? Czy wtedy zdecydują się, że będą przede wszystkim kupować LNG ze Stanów Zjednoczonych czy z innych resursów, czy prawda, gaz z Norwegii i innych środków, czy, no wiesz, Rosja jest ogromnym źródłem kopalin. Druga sprawa to jest jeszcze taka, do jakiego stopnia Rosjanie w tej chwili, mając rynek chiński, mimo tego, że Chińczycy też ich kontrolują, bo pamiętaj, Rosjanie chcieli zbudować drugi rurociąg, prawda, łączący ich z Chinami, a Chińczycy bardzo tak powoli się do tego odnoszą. Więc to będzie niezwykle ciekawa, trudna i zgadzam się z tobą, potencjalnie niebezpieczna gra. Powiedziałeś o tym, że zachęcasz wszystkich, żeby wyobrażać sobie rzeczy, które w polityce zagranicznej, które są trudne do wyobrażenia. No to czy do wyobrażenia jest to, że Donald Trump, który tyle mówi o zagrożeniu chińskim, tyle mówi o konkurencji z Chinami, może próbować się porozumieć z Chinami, z Xi Jinpingiem co do pokoju w Rosji, wymusić poprzez Chiny uległość Rosji i jakby wycofanie się swoich najbardziej ostrych żądań. Czy twoim zdaniem Trump jest w stanie przeskoczyć to i rozpocząć negocjacje tak naprawdę tych dwóch między dwoma najważniejszymi graczami, tak? Po co ma iść do pośrednika? Idzie do kierownika, który rządzi. Pamiętam, jak wiele osób trochę się tak podśmiewało z generała Waldemara Skrzypczaka, który w moim programie kilka miesięcy temu mówił, że te negocjacje odbędą się między Ameryką a Chinami. Czy twoim zdaniem to rzeczywiście może się stać? To co Państwu pokazywałem, to jest artykuł z The Economista, z bardzo poważnego tygodnika brytyjskiego. Igor, na pewno tego rodzaju negocjacje będą mieć miejsce między Waszyngtonem a Pekinem. Z prostego powodu. Rosja, mimo tego, że jest państwem rewizjonistycznym i jest nadal dużą siłą wojskową, zwłaszcza jeśli chodzi o broń jądrową, Chiny mają o wiele większe możliwości sprawcze, biorąc pod uwagę i rozmiar ich gospodarki, ich siła manufaktury, produkcji, wiesz. I pamiętaj, Chińczycy chyba 2035 roku, ile pamiętam, mają cel osiągnięcia 1500 głowic jądrowych, więc to jest próba zmiany w ogóle całego balansu, jeśli chodzi o broń jądrową. Teraz kwestia jest taka, czy Chińczycy są zainteresowani tym, żeby w jakiś sposób przymuszać Putina, czy nie. Jeżeli Chiny odcięłyby swoją pomoc dla Rosji, Rosja nie pociągnęłaby bardzo długo w tej wojnie.
Tu już nawet nie chodzi o to, że robią między sobą, wiesz, settlements of account, jeśli chodzi o sprzedaż poza systemem dolarowym, bo tam próbują zbudować alternatywny sposób. Ja myślę, że to jeszcze dużo wody upłynie, zanim coś takiego naprawdę może być stworzone. Ale Rosjanie są zdecydowanie młodszym partnerem w tych relacjach. I teraz z punktu widzenia chińskiego, wiesz, przeciągnięcie się tej wojny nie jest przeciwko ich interesom, dlatego że nadal powoduje stresy wewnątrz społeczności zachodniej, zużywa środki, które my mamy, które wysyłamy, prawda? Osłabia również samą Rosję, w związku z tym Rosja się staje coraz słabszym partnerem w tym wszystkim. Czyli Chińczykom nie chodzi o to, żeby Rosja tego nie przegrała, bo pokonanie Rosji to byłaby ogromna wygrana Zachodu w tej chwili. Chińczykom na rękę jest to, żeby Rosja została osłabiona tak bardzo, jak tylko może, ale żeby istniała, żeby była tym No oczywiście, że tak. partnerem w tym związku. Dlatego, że Rosja no, wywiera bardzo duży nacisk na państwa zachodnie, konsumuje środki państw zachodnich. Zresztą Rosja w tej chwili jest w trakcie regeneracji swoich sił zbrojnych. Wiesz, pamiętaj, że lotnictwo i marynarka, poza tym, co się stało na Morzu Czarnym, tak naprawdę nie zostały dotknięte tą wojną. Główne straty rosyjskie to są wojska lądowe. I wiesz, bez części, bez podzespołów, bez wsparcia ekonomicznego ze strony Chin, ja nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie mogli kontynuować, nawet mając, wiesz, wsparcie ze strony Koreańczyków czy ze strony Iranu. Zresztą Iran jest też osłabiony dosyć mocno po tym, co się stało między Hezbollah i Izraelem. Rosjanie trochę stracili również wpływów, no bo to, że Syria w tej chwili już nie jest ich atutem, Asad chyba gdzieś w tej chwili mieszka gdzieś pod Moskwą w jakimś tam domu. Więc Rosjanie kuleją, ale w interesie Chińczyków nie sądzę, żeby było po prostu usiąść i dogadać się jak najszybciej, doprowadzić do zakończenia tej wojny. A czy Trump wobec tego ma jakieś argumenty, czy może mieć jakieś poważne argumenty, które by zmusiły, czy jakby spowodowały, że Chińczycy zmieniliby zdanie, bo ja się z tobą zgadzam, moja analiza jest podobna, ale może prezydent Stanów Zjednoczonych ma jakiś mocny lewar. Znaczy największym lewarem zawsze jest eskalacja, Igor, niestety. Dlatego, że my przez te 3 lata wojny na Ukrainie przeszliśmy niestety przez te 3 lata bez żadnej takiej prawdziwej wizji zwycięstwa. To znaczy myśmy przeszli przez to na tej zasadzie, pamiętasz sławne wypowiedź Scholza, Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać. Ja wiesz, tak, to pierwszy raz to usłyszałem. Przepraszam, że tak powiem, ale co to za brednie, wiesz. No tak, ale ze Stanów Zjednoczonych podobne głosy płynęły, podobna narracja i teraz też nie słuchać o tym, że Ukraina ma wygrać tę wojnę. Nikt z administracji Trumpa tego nie mówi. Ja mówię o czymś innym. Znaczy zgadzam się, że administracja Bidena również była zarządzaniem eskalacją. To znaczy głównie chodziło o to, żeby to się nie wymknęło pod kontroli, bo obawa eskalacji do broni jądrowej i tak dalej. Natomiast ja sądzę, że celem administracji Donalda Trumpa będzie doprowadzenie do negocjacji, ale Rosjanie w tej chwili nie są w pozycji takiej, że chcą negocjować w dobrej wierze, dlatego że koszty tej wojny z punktu widzenia Putina są nadal akceptowalne. Mimo tego, że Rosja kuleje gospodarczo, wiesz, no pamiętaj, to, że on wziął sobie ekonomistę, prawda, żeby mu tam zarządzał sprawami wojskowymi, no to on sobie zdaje sprawę z tego, jak trudno jest połączyć to, co on robi w tej chwili z wojną. On prowadzi ekonomię wojskową. Więc ja myślę, że żeby doprowadzić do jakiegoś właśnie do prawdziwych negocjacji, potrzeba 2 rzeczy. On musi poczuć autentyczny ból. To znaczy, że nagle okazuje się, że koszty prowadzenia dalej tej wojny są za wysokie. I ja uważam, że tutaj jedyną drogą w tym kierunku jest eskalacja. To znaczy zdjęcie tych ograniczeń na Ukrainie, danie im większości ilości broni i amunicji i Ukraińcy będą musieli niestety zmobilizować ludzi do 18 roku życia w górę, dlatego że są w sytuacji, w którym kończą im się ludzie. I też inaczej trochę podejść do tego, jak oni ćwiczą to wojsko i w jaki sposób oni tę wojnę prowadzą. I czyli ten deal twoim zdaniem, ten deal twoim zdaniem raczej
nic nie jest niemożliwe, bo musimy sobie wyobrażać rzeczy niewyobrażalne, ale rozumiem, że uważasz, że na to są małe szanse. To znaczy deal jest możliwy, ale dopiero wtedy, kiedy będzie pewny, znaczy deal w sensie takim, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa Ukrainy, które są kredybilne. Nie, mówię o dealu między Putinem a Xi w sprawie Ukrainy. A w tej chwili, to mówisz o Donaldzie Trumpie i Xi odnośnie A ja Ukrainy. powiedziałem Putinie i przepraszam Xi. bardzo, oczywiście to moje przejęzyczenie, chodziło mi o Donalda Trumpa i Xi. To znaczy ja sądzę, że Chińczycy będą częścią tej rozmowy, to nie mam do tego żadnych wątpliwości, dlatego że bez Chińczyków Rosjanie nie są w stanie sobie poradzić, ale w tej chwili nie jesteśmy w sytuacji, w której my możemy naprawdę mówić o jakimkolwiek dealu, który nie byłby de facto wygraną Putina. Wiesz? Bo nawet zamrożenie konfliktu w tej chwili, ale w sytuacji, kiedy Rosjanie mają to momentum swoje, i zwłaszcza bez gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, no to tylko odraczamy na kilka miesięcy albo może kilka lat, kiedy Putin po raz drugi czy po raz trzeci już tym razem uderzy, dlatego że Rosja jest chronicznym zagrożeniem. Rosjanie są nadal państwem imperialnym, które uważają, że muszą odbudować swoje imperium na wschodzie Europy i zostać poważnym graczem, jeśli chodzi o sferę wpływów w Europie Środkowej i całej Europie, ale głównie Europie Środkowej, w tym stąd bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o suwerenność Polski, gdyby Rosjanom się to udało zrobić. Mówiliśmy o Niemcach, to warto też wspomnieć o tym, że pojawiły się informacje o tym, że o różnych możliwych atakach na koncern Rheinmetall, na podobno próbę zamachu na szefa tego koncernu jakiś czas temu, która miała być przygotowywana, do której rozumiem nie doszło. No ale do czego dochodzi regularnie, to dochodzi do ataków hybrydowych na Morzu Bałtyckim, na przecinaniu kolejnych kabli biegnących po dnie morza. W ciągu ostatnich 15 miesięcy było 5 takich przypadków. No już przywódcy państw skandynawskich bardzo wprost o tym mówią, że ta sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Czy twoim zdaniem będziemy mieć do czynienia z kolejnymi takimi atakami, czy tam, gdzie byłeś w Ramstein, też o tym mówiono? Słuchaj, ja nie lubię wyrażenia wojna hybrydowa, dlatego że to, wiesz, no my ciągle szukamy eufemizmów, żeby nie używać słowa, które się zaczyna od litery W, prawda? Ja. Więc mówimy o konkurencji strategicznej, o konkurencji wielkich mocarstw, o wojnie hybrydowej. Natomiast to, co robią Rosjanie, to są normalne operacje, które ja po prostu nazywam operacjami wojennymi, tylko że one nie są kinetycznie uderzającymi bezpośrednio w wojska sojuszu, ale niszczące infrastrukturę, działania informacyjne, wiesz, przechwytywanie, wojna cybernetyczna, uderzanie na nasze systemy, to się dzieje ciągle, więc to będzie się do tego momentu ciągnąć, dopóki po prostu nie będzie zdecydowanej odpowiedzi ze strony sojuszu. Ja byłem bardzo zbudowany tym, co zrobili Finowie. Dlatego to, że wiesz, zrobili bordaż tego okrętu i po prostu powiedzieli im w bezpośredni sposób, nie pozwalamy, tego więcej nie będzie. To musi być odpowiedź całego sojuszu w ten sposób i wtedy to się zacznie ograniczać. Natomiast czy się tego spodziewać idąc do przodu? Oczywiście. Ja uważam, że Rosjanie nie przestaną tego robić, będą to nadal robić. Nie chodzi tylko o infrastrukturę, wiesz, podwodną, tutaj jak pokazujesz na tej mapie. Ale zobaczcie państwo, ile tutaj tych rur podwodnych, kluczowo ważnych, biegnie po dnie mórz nie tylko bałtyckiego, bo tam jest też Morze Północne. No to jest krytycznie ważne i to jest takie stosunkowo łatwe do zaatakowania. Oczywiście, ale z drugiej strony, Igor, to też patrząc na tę mapę, zwłaszcza jakbyś miał jeszcze kawałek trochę pokazujący północ, prawda, dlaczego Arktyka jest tak ważna, skąd te takie wiesz, przepychanki odnośnie Grenlandii w tej chwili. To jest, wiesz, my jesteśmy w trakcie bardzo ostrego konfliktu z Rosjanami. Rosjanie wykorzystują jakąkolwiek możliwość mają, po prostu, żeby osłabić Zachód, uderzyć w infrastrukturę,
rozbić jakakolwiek spójność społeczeństw zachodnich. Zresztą zobacz, gdzie jesteśmy w tej chwili odnośnie spraw Ukrainy. Przypomnij sobie, gdzie byliśmy rok temu, prawda? Później początkowo wszyscy deklarowali, że już Krym będzie odbity, prawda? Rosyjska armia jest do niczego. Rosjanie się uczą, w jaki sposób przeciwdziałać systemom broni Zachodu. Uczą się, w jaki sposób atakować tam, gdzie jesteśmy najsłabsi, jeśli chodzi na przykład o cyberprzestrzeń. I to, wiesz, to nie osłabnie, to się będzie ciągnąć tak długo, jak długo Rosjanie będą nadal na tym neoimperialnym zakręcie. Czy ty uważasz, że administracja amerykańska rzeczywiście będzie próbowała realnie przejąć w jakikolwiek sposób Grenlandię? Marco Rubio mówi wprost, chęć kupna Grenlandii nie jest żartem. A Marco Rubio jest dziś ważną postacią. Stany Zjednoczone chciały kupić Grenlandię już po II wojnie światowej za $100 milionów w złocie wtedy, tych ówczesnych dolarów. Tak. Prawda? Jak to się wszystko zakończy, Igor, to możemy zgadywać w tej chwili, ale jedna rzecz jest bardzo jasna. Obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych, mamy tam jakieś 200 żołnierzy w tej chwili, jakieś 400 cywilów. To jest rzecz bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i Sojuszu. Ten obszar jest kluczowy, jeśli chodzi właśnie o konkurencję odnośnie Arktyki i w jaki sposób Stany Zjednoczone i państwa NATO będą w stanie blokować Rosjan i Chińczyków. Jeśli chodzi o to, gdzie operują rosyjskie łodzie podwodne, atakujące łodzie podwodne, to jest wiesz ten obszar, więc tutaj możemy sobie spekulować, jak to się wszystko zakończy, ale ja uważam, że będzie powiększona obecność Stanów Zjednoczonych wojskowa, dlatego że jest to w interesie sojuszu. Teraz jak to będzie wynegocjowane, no to zobaczymy. Natomiast jest równie istotne to, żeby nie pozwolić czy Chińczykom, czy Rosjanom uzyskać przewagi w tym okresie, w tym obszarze. I to też jest celem. Wiesz. Zobacz, co się dzieje w tej chwili. Marco Rubio właśnie dał wywiad kilka dni temu. No i miał lecieć do Panamy. Nie wiem, jak się to w tej chwili zakończyło. Ale tutaj też jest rozmowa na tej zasadzie, że to jest kluczowy taki okręg tranzytowy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. On ma bardzo duże znaczenie wojskowe i to, że chińskie kompanie tym w tej chwili zarządzają, to jest bardzo duże ryzyko dla Stanów Zjednoczonych i dlatego wiesz, Jimmy Carter dał ten kanał Panamie, żeby mieli go Chińczycy tak naprawdę, dlatego że to ma wpływ na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, nie tylko na komers, ale również na wojskowe sprawy. Ja zgadzam się i rozumiem, dlaczego Grenlandia i Arktyka są ważne. Są ważne geopolitycznie, są ważne ze względu bezpieczeństwa z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Ale nikt mnie nie przekona, nawet profesor Michta, do tego, że taki sposób prowadzenia polityki, kiedy do jednego z najpoważniejszych sojuszników, tak, do państw, które ty wielokrotnie chwaliłeś, państw skandynawskich, tak, do premiera Danii się dzwoni i mówi, Trump dzwoni i mówi, oddaj mi, nie wiem dokładnie jak wyglądała ta rozmowa, ale z wszystkich informacji wynika, że ona nie przebiegała łatwo. Więc po pierwsze jakby buduje się bardzo silne napięcia u tych poważnych sojuszników, którzy są ważni z punktu widzenia bezpieczeństwa. No po drugie sugeruje się coś takiego, że no dobrze, to będzie nasza strefa wpływów, bo to jest dobre dla naszego bezpieczeństwa. No to Władimir Putin, to już kiedyś mówiliśmy o tym, tak? Mówił, świetnie, no to wy tutaj, towarzysze amerykańscy, weźmiecie sobie Grenlandię, a my sobie weźmiemy Ukrainę, kawałek Polski, no a właśnie te Litwa, Łotwa, Estonia, to też przy okazji to będzie nasza strefa wpływów, więc widzicie, towarzyszu... jednak idziesz za daleko, wiesz, w tych porównaniach. No to dlaczego nie idzie za daleko Donald Trump, mówiąc, że chce przejąć Grenlandię, a ja idę za daleko, mówiąc co? No, to jest ten sam sposób myślenia, który mnie bardzo niepokoi. Może ja odpowiem na to w taki sposób, wiesz, już to, w jaki sposób się robi relacje między różnymi państwami, jaka jest retoryka, to w dużej mierze zależy również od tego, jaka jest konkretna administracja, w jaki sposób operuje. Odłóżmy to na razie na bok, ale powiedzmy o czymś bardzo ważnym. Stany Zjednoczone są w tej chwili w miejscu, w którym system polityczny, ekonomiczny i gospodarczy, prawda, polityczny i gospodarczy,
który tworzyły przez te 30 lat tej globalizacji, nagle znajdują się w sytuacji, w której nie spełnia on już w tej chwili potrzeb interesu narodowego tak naprawdę. Dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę, to, że Donald Trump mówi ciągle o potrzebie odtworzenia przemysłu w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówi Europejczykom, na przykład w Davos, nie wiem czy pamiętasz, słuchajcie, zacznijcie produkować w Stanach Zjednoczonych, damy wam bardzo niskie podatki, ale jak będziecie nie produkować w Stanach Zjednoczonych, tylko nam wysyłać, to wam dołożymy taryfy. Więc to samo jeśli chodzi o koszty energii, to samo jeśli chodzi o relacje z tymi czy z innymi państwami. I ja sądzę, że co jest dosyć trudno do przyjęcia jeszcze w tej chwili dla większości przywódców europejskich, to, że jesteśmy w okresie bardzo fundamentalnych zmian. To nie znaczy, że sojusze się rozpadają. Wprost przeciwnie. Zmieniają się zasady tego, jak te sojusze będą działać wewnątrz, w mojej ocenie. No spójrz na sytuację, którą masz w NATO, prawda? W czasie zimnej wojny największym sojusznikiem na kontynencie, nie mówię tutaj o Brytyjczykach, najważniejszym były Niemcy Zachodnie wtedy, prawda? Tam były wszystkie bazy, tam był punkt kontaktowy. To było państwo podejmujące największe ryzyko w wypadku wojny, no bo stałyby się rzeczywiście obszarem tej wypalonej ziemi, zwłaszcza gdyby doszło do konfliktu nuklearnego. W tej chwili Niemcy już tym państwem nie są. Mają legatowe instalacje wojskowe, ale tymi państwami kluczowymi są państwa na froncie tym wobec Rosji, prawda? Czyli między innymi Polska. Ale z kolei rozłożenie sił i baz temu całkowicie nie odpowiada. Więc ja uważam, że będziemy widzieć dużo zmian w sensie tego, w jaki sposób Waszyngton pracuje ze stolicami tych państw wewnątrz sojuszu, ale nie wyciągałbym z tego wniosków, że nagle, prawda, dokonuje się jakieś rozlecenie wszystkich sojuszy, dlatego że one grają na korzyść Stanów Zjednoczonych tak samo jak grają na korzyść Europejczyków. No wiesz, możliwości, ale z drugiej strony widzisz, w Europie trzeba też przyjąć do wiadomości, że jeżeli będzie ostra konkurencja z Chińczykami, a nie daj Boże jakiś konflikt wojskowy, to Europa też nie będzie sobie mogła siedzieć na marginesie tego, mówić, że nas to nic nie obchodzi. Dlatego, że po pierwsze jesteśmy sojusznikami, po drugie jakakolwiek rozmowa o przepływie statków kontenerowych w obszarze Indo-Pacyfiku, to wtedy jest już marzenie takie, do tego by nie doszło. Marynarka amerykańska tutaj działałaby w taki sposób, że broniłaby naszych interesów i zamykałaby te obszary. No i ostatnia sprawa, trudno jest mówić o tym, że można utrzymać sojusz, kiedy chce się handlować z państwem, które jest w stanie wojny, na przykład swoim największym sojusznikiem. No, więc ja bym zachęcał w Europie do myślenia w kategoriach takich, że jednak te dwa teatry są ze sobą połączone i to, co Stany Zjednoczone będą robić na Pacyfiku, będzie się odbijać na Atlantyk. Tak samo jak w tej chwili, Igor, jak myśmy o tym mówili wielokrotnie. Porażka przegrana na Ukrainie to jest ogromna przegrana również na Pacyfiku, bo to zmienia rozłożenie systemu bezpieczeństwa. Po prostu tracimy kredybilność, tracimy możliwości odstraszania. A trzykrotnie już, Igor, w ciągu tych ostatnich 4 lat, kiedy była administracja Bidena, odstraszanie się załamało. Inwazja Ukrainy w 2022 roku, uderzenie Hamasu na Izrael, potem uderzenie Iranu na Izrael, wiesz, w odwecie za to. Więc to jest bardzo poważny problem, że jesteśmy w sytuacji, w której odstraszanie nie działa. A ja nie znam wielu wypadków w historii, w których można odbudować odstraszanie bez jakiegoś konfliktu zbrojnego. I to jest poważna sprawa. Zgadzam się. Mam nadzieję, że prezydent Stanów Zjednoczonych też tak zacznie myśleć i zrozumie, że te dwa teatry są ze sobą połączone i że nie można odpuścić teatru ukraińskiego. Andrew, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Omówiliśmy wszystkie chyba najważniejsze rzeczy, które działy się w tym tygodniu. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam Cię z południa Stanów na północ. U nas cieplej niż u Ciebie. Tu pada deszcz w tej chwili, zgadzam się. Pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj w Układzie Otwartym. Oczywiście czekam na Państwa komentarze, napiszcie. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego. Wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl, tam możecie wesprzeć i sprawić, żeby to medium dalej trwało, funkcjonowało i było niezależne. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia.